Dzień dobry, cześć. Już dawno nie było odcinka takiego spacerowego. No to dzisiaj sobie taki właśnie nagrałem. Niedawno czytałem, że gdzieś na Podkarpaciu zaobserwowano dziko rosnący, niezwykle inwazyjny gatunek bambusa bisetta. Jak wiecie, bambusy w Polsce nie rosną, ale jest szansa, że mogą się zadomowić na dziko w sprzyjających im warunkach. Tak jak ta roślina. Ta roślina to rdestowiec japoński lub też rdestowiec ostrokończysty. Ten właśnie rdestowiec to jeden z najbardziej rozprzestrzeniających się inwazyjnie gatunków na świecie. Został on sprowadzony do Europy w pierwszej połowie XIX wieku, jakżeby inaczej ze wschodniej Azji. Stąd też jego nazwa rdestowiec japoński. No i od tego czasu zdołał skolonizować całą Europę, także Polskę. Ale nie tylko, ponieważ rośnie on również w Ameryce Północnej, a nawet Australii. Rdestowiec potrafi urosnąć aż do 4 metrów, a pędy tej byliny potrafią przyrastać nawet do 8 centymetrów dziennie. No i dzisiaj na spacerze poszukam właśnie przykładów tego właśnie rdestowca. Ja go nazywam polski bambus, no bo zupełnie przypomina tą właśnie egzotyczną roślinę. Rdestowiec potrafi rosnąć nawet w betonie. Tutaj macie tego przykład. A jak się tutaj przedostał? Prawdopodobnie z wymianą ziemi podczas prac budowlanych. Jego kłącza charakteryzują się niesamowitą żywotnością. Rdestowca najczęściej możemy spotkać przy ciekach wodnych lub też rzekach, ale można go spotkać, tak jak tutaj widzicie, również w przestrzeni miejskiej. Tutaj zajął sobie całkiem spory kawałek, no i nie zamierza odpuszczać. Aż strach pomyśleć, ile terenu sobie jeszcze przywłaszczy. Jak widać, jego niezwykle żywotne rozłogi i kłącza pozwalają na zawłaszczanie każdej przestrzeni. Tu jest na razie granica. Zobaczcie, wyrwałem z ziemi takie 2 tyczki rdestowca. Nie było to trudne. No i można się przyjrzeć systemowi korzeniowemu tej rośliny. Zobaczcie, z takiej jednej tyczki od razu tutaj odchodzą raz, 2, 3 kolejne, odchodząc w dowolnym kierunku, no i nie wiadomo gdzie się zatrzymają. W ten sam sposób rozmnażają się niemal wszystkie takie duże bambusy, rozprzestrzeniając swój system korzeniowy pod ziemią. Tutaj kolejna kolonia rdestowca. Wejdę może do środka tej właśnie kolonii, aby pokazać Wam, że tutaj praktycznie nic nie rośnie. Są tylko suche pozostałości, pewnie z zeszłych sezonów. Zobaczcie, tutaj jest niemal pustynia i rośnie tylko i wyłącznie rdestowiec, stanowiąc poważne zagrożenie dla rodzimej przyrody. Patrząc na taką pojedynczą tyczkę rdestowca, aż trudno wyobrazić sobie, że ta roślina została sprowadzona do Europy jako roślina ozdobna i użytkowa. No bo sami popatrzcie, czy ona jest piękna? Mam wątpliwości. Zobaczcie, tutaj odkryłem kolejne stanowisko rdestowca japońskiego. Tutaj przy drodze jest on o wiele większy. Charakterystyczną rzeczą jest to, że zobaczcie, ma takie brązowe końcówki, czyli prawdopodobnie zmarzł, dopadł go przymrozek.
ale tylko te górne, młode liście, no bo zobaczcie, tutaj na dole jest zielony. Pozostanę na tym stanowisku troszkę dłużej, ponieważ tutaj już ktoś karczował tego rdestowca. Jest to teren przy drodze i prawdopodobnie taka kosiarka, która karczuje pobocza, musiała tutaj przejeżdżać. No i wszystkie te powalone łodygi sobie tutaj usychają. Więc można przyjrzeć im się troszkę bliżej, a ja zaraz specjalnie dla Was utnę takiego rdestowca i zobaczymy, jak wygląda w środku. Wybrałem do ucięcia takiego najgrubszego. Zobaczcie. Bardzo łatwo się go tnie, ponieważ w środku on jest pusty. Jedyna jego funkcjonalność w tej chwili, jaka przychodzi mi do głowy, to można z niego zrobić domek dla pszczółek, murarek. Spójrzcie, tutaj ma takie charakterystyczne wiśniowe złączenie, z którego potem odchodzą liście, łodygi i liście. No a cała taka rurka jest zupełnie pusta. Wspominałem już, że fajnie się go wyrywa. No i zobaczcie, tutaj też ciekawostka. Chyba muszę przybliżyć. Zobaczcie, w jaki ładny i systematyczny sposób rozchodzą się tutaj te korzonki. A tutaj jeszcze zbliżenie na tyczkę, która wygląda w ten sposób i jest naprawdę bardzo gruba. No to jeszcze z bliska nie pokazywałem Wam liści. Ta roślina również kwitnie, ale to w późniejszym terminie. Liście są naprawdę dosyć dekoracyjne, ale zobaczcie tutaj, to są liście, które zmarzły, czyli ta roślina nie jest odporna na przymrozki, które w maju zdarzają się dosyć często. Zobaczcie tutaj, wszystkie młode liście, które występują na górnej części rośliny, zostały zmrożone. No to już ostatni rzut oka na kolejne stanowisko rdestowca. Znowu przy drodze. Będę się musiał kiedyś tutaj wybrać i zobaczyć, jak ten rdestowiec japoński kwitnie. Ma on takie białe kwiatuszki, z tego co widziałem wcześniej. No ale przyjrzę się jeszcze raz tak bardziej dokładnie. Trzymajcie się. Cześć!